No cześć, to dubajski Pablo. Kolejny piękny dzień w Dubaju, kolejne miejsca do odkrycia. Tym razem chcę Wam pokazać miejsce, w którym sam jeszcze nigdy nie byłem, mimo że mieszkam bardzo blisko, w Princess Tower przy Dubai Marinie, czyli miejscu, z którego widzę palmę. Często oglądam ją z 97 piętra, pracując sobie tam na górze w lobby, ale sam na palmie jeszcze nigdy nie byłem. No przepraszam, byłem raz podczas jednej z wycieczek, na samym początku, kiedy tutaj chciałem troszeczkę rozeznać się w okolicy, ale nigdy wcześniej nie pozwoliłem sobie na taką eksplorację palmy. No i to jest właśnie ten dzień. Przyjechałem na palmę tylko po to, żeby poeksplorować, żeby dowiedzieć się, co można zobaczyć na Palm Jumeirah w Dubaju. Uwaga, uwaga, zanim przejdziemy dalej, ogłaszam konkurs do wygrania 3 różne nagrody dla 3 różnych osób, a będzie to darmowe pustynne safari, darmowy rejs jachtem oraz darmowe zwiedzanie całego Dubaju. Zasady są banalnie proste. Wystarczy, że zostawicie komentarz pod tym filmem, a ja wśród autorów wyłonię 3 zwycięzców. Komentarze oczywiście dowolnej treści. A teraz już lecimy z filmem. Najbardziej komfortową drogą dostania się na palmę jest taksówka, więc dzisiaj właśnie w ten sposób tutaj przyjechałem i podjechałem pod Palm Jumeirah Mall, czyli taką wewnętrzną galerię handlową przy hotelu, bardzo ładną, luksusową, z której można dostać się na The View, czyli jeden chyba z najbardziej popularnych i najciekawszych punktów widokowych, jakie można spotkać w Dubaju. I właśnie tam Was teraz zabieram. W samym Palm Jumeirah Mall, jeszcze zanim wejdziecie do poszczególnych sklepów, jest dużo takich miejsc, gdzie można po prostu usiąść i odpocząć. To jest akurat część kawiarni, która znajduje się tuż naprzeciwko, ale jak na kawiarnię, to jest tutaj całkiem, powiedziałbym, jak w salonie u kogoś w mieszkaniu. Może tu się napijemy jakiejś kawy. 25 with oat milk. Oat milk is extra charge. How much? 4 dirham extra. So it's 29. Jeszcze pewnie nie wiecie, ale jestem fanem zbierania pieczątek i tutaj w tej kawiarni też można zbierać pieczątki. 11 kawa gratis. Kawiarnia Arabica. Też trzeba przyznać, że są dość małe stoliczki, ale tam już są większe, więc można przyjść, popracować, pić kawę. Ta kawiarnia jest też w innych miejscach na świecie. Hongkong, Kyoto, więc w Japonii. To jest naprawdę bardzo dobra kawa. Tutaj jakaś japońska restauracja. Takie czarki japońskie, jako element wystroju. Ciekawe jakie ceny. Okej, ceny takie powiedziałbym przystępne. Palm Jumeirah Mall. Nie przypomina to zwykłej galerii handlowej zdecydowanie. Jest bardzo dużo miejsc, które mają akcenty, no po prostu luksusowe. O, tego miśka skądś znam, w Dubai Mallu chyba były podobne. Bear Bricks, tak to się nazywa. Wychodząc z tej galerii, nad naszymi głowami widać trasę kolejki, tak zwanej monorail, która też sama w sobie jest fajną atrakcją. Kiedy działa, jest najfajniejszą opcją dostania się tutaj na palmę. A my idziemy tam na górę. Tam właśnie znajduje się The View, czyli punkt obserwacyjny, który nas interesuje. Na górze znajduje się też Aura, czyli jeden z najbardziej popularnych Infinity Pools. Gwiazdy. Wow, jak tu ładnie. Wszystko jest tutaj takie czyste. Jest już bilet. W zależności od tego, o jakiej porze się tutaj wybierzecie, zapłacicie więcej albo mniej. Albo 110 dirhamów za wjazd na 52 piętro, czyli takie główne piętro widokowe, albo 165, jeżeli będą to godziny takie najbardziej atrakcyjne, czyli między 4 a 6 po południu. Rybki, muzyka, fajny akcent. Hello everyone, we're coming on to Active Floor Experience. Please, wherever you notice the blue footprint, try to step on it. Each step here will give different affirmations about Palm Jumeirah Hubble shape. The palm is connected to Dubai with a 300-meter bridge. Super, bardzo fajny, interaktywny sposób na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak powstała ta palma. Kolejna interaktywna, bardzo multimedialna galeria dotycząca historii powstania palmy. - 52 piętro. Nie wiem, czy wideo to oddaje, ale tutaj naprawdę dobrze widać ogrom tego wszystkiego. Jest to też świetne miejsce na zdjęcie z palmą w tle. Tak sobie tutaj właśnie ludzie mieszkają. Mają swoje prywatne rezydencje i dostęp do plaży. Wychodzą z domu, otwierają drzwi,
no i mogą korzystać z turkusowej, pięknej wody. Prawie każda z tych rezydencji ma też basen. Stąd też dokładnie widać, jak przebiega trasa tej kolejki, monorail, czyli przez całą Palmę wzdłuż, aż do hotelu Atlantis. To chyba na razie jeden z fajniejszych punktów widokowych, bo nigdy jeszcze nie widziałem tak dobrze Burj Al Araba i panoramy centrum Dubaju w tle. Fajny punkt widokowy. Dzisiaj jest troszeczkę mgiełka, więc nie ma aż takiej widoczności, ale w pełnym słońcu to musi wyglądać genialnie. A tutaj możecie sobie wybić monetę. Na górze są też sklepy z pamiątkami i informacje na temat obiektów, które widzicie tam w tle. I kawiarnia, restauracja na samej górze z widokiem na marinę, czyli moją dzielnię. A tam Blue Waters Island i Ain Dubai, największy diabelski młyn na świecie. No i proszę Państwa, oficjalnie chyba jeden z moich ulubionych punktów widokowych w Dubaju, jak dotychczas. Głównie dlatego, że widzę z góry elementy, które dobrze są mi znane na co dzień i które na co dzień oglądam z zupełnie innej perspektywy. Więc to jest punkt widokowy, 52 piętro, które dostajecie w ramach tego tańszego biletu. Kiedy kupujecie droższy bilet, możecie jeszcze wejść na 54 piętro od tam. To na pewno co jest na plus, kupując ten droższy bilet, to to, że nie ma tych mocowań, które nieco ograniczają widoczność. Wychodząc, oczywiście obowiązkowe przejście przez sklep z pamiątkami. Ale zauważyłem, że jest tutaj mnóstwo wózków, więc pewnie jak macie dziecko i wózek możecie zostawić tutaj, dziecko na rękę i możecie wjechać na górę. Więc to był pewnie hotel z poziomu Jumeirah Mall. Musimy przez niego przejść. I tutaj mamy wejście do Aura Skypool. I minimum spend to jest 300 dirhamów, więc płacicie 300 dirhamów obowiązkowo przy wejściu i macie to do wykorzystania na jedzenie i drinki. Nie możecie tak po prostu wejść sobie i zamówić kawy albo obiadu. Więc może innym razem, a teraz spróbujemy się dostać do West Beach, czyli miejsca, gdzie mamy promenadę i plażę. Plaża jest płatna, ale promenada jest darmowa. Jeżeli jesteśmy przy wejściu do Aury, idziemy prosto tutaj w lewo i skręcamy w prawo. Tutaj po prawej jeszcze wejście do Jumeirah Mall, a w lewo przejście do plaży i promenady. Schodząc z deptaka, skręcacie w prawo i możecie się przedostać na drugą stronę ulicy i na plażę. Tam byliśmy i idziemy tutaj. Idąc wzdłuż drogi możecie jeść 10 minut do takiego oficjalnego wejścia tam do plaży, a można w którymś momencie skręcić w prawo i przez te budynki przechodząc również się do niej dostać. Szlaban, nie wiem czy wchodzimy legalnie czy nie, zaraz się dowiemy. Ok, więc tutaj przechodząc dalej, w lewo jest wejście prywatne i tutaj nie wejdziemy, chyba że jesteśmy mieszkańcami którychś z tych budynków, ale jak pójdziemy w prawo, to damy radę później przedostać się i dojść sobie do promenady wzdłuż. I w ten sposób skracamy sobie drogę, bo idąc od The View musielibyśmy przejść jakieś 10 minut wzdłuż drogi, tam gdzie jeżdżą samochody. No i jest tutaj całkiem ładnie. I jesteśmy na promenadzie. Plaża jest płatna 200 dirhamów za osobę. Pan był na tyle miły, że zgodził się pokazać nam, jak to wygląda tutaj. Wejście do tego prywatnego klubu plażowego. So this whole area is Yeah. the club, but Okay. the club itself has a different restaurants. Only this beach, this one, is the resident beach from the hotels. Okay, so the entrance is 200, Monday to It's Thursday. 200, non-redeemable. Friday to Sunday, it's 300. Whatever you will be ordering, it will be on top of that. Tuesday, it's our ladies' day. For the ladies, it's for 150 dirhams. Sunbed will be complimentary to the lady. 3 glasses of refined rosé or the white wine, plus 1 selection of the main course. Okay, thank you. My name is Paweł. Nice to meet you. My name is Asim. Nice to meet you. We are looking forward to host you someday. For sure. Jedną z kolejnych atrakcyjnych rzeczy do zrobienia tutaj na Palm Jumeirah, oprócz tego, że możecie obejrzeć sobie hotel Atlantis, jest akwarium i park wodny. Nas dzisiaj interesuje akwarium. Wow! Jeżeli chodzi o ceny, dla rezydentów jest to 145 dirhamów, dla turystów, czyli dla większości z Was jest to 195 dirhamów.
A tutaj, jeżeli wy kupicie sobie trydent, to przykładając trydent do takich punktów dostajecie jakieś dodatkowe informacje. Tutaj na przykład macie meduzy i oświetlenie, którego kolor można zmieniać, jeżeli macie trydent. Dla porównania, w akwarium w Dubai Mall nie potrzebujecie żadnego trydentu, żeby zmieniać światło. Tutaj też kolejne miejsce interaktywne. Myślę, że z tego względu to jest świetne miejsce dla dzieci, bo mogą poczuć pewną sprawczość. To, co jest tutaj fajne, to jest ta gra światła. Wszystko świetnie zsynchronizowane, no i robi wrażenie. Zaczęło się. Bardzo ładne, projekcja, połączenie światła, mappingu 3D. Warto zostać chwilkę dłużej i poświęcić te 5 bodajże minut na to, żeby to obejrzeć. Dobrze wyglądają w tym akwarium te wszystkie antyczne elementy. Kolumny z tymi zwierzętami. Wygląda to naprawdę bajecznie, fantastycznie, jak z legend i mitów. No zobaczcie tylko na tego ryba. I wyszliśmy, jesteśmy z powrotem na terenie Atlantisa, hotelu. A tutaj wejście do parku wodnego. Wyszliśmy już z Atlantisa, taksówka zamówiona. Jedna rzecz, którą zauważyłem, jak zamawiałem taksówkę na terenie mariny, taksometr zaczynał naliczanie od 5,50 dirhamów. Tutaj na Palmie z kolei zaczynało się od 13 dirhamów, więc na Palmie jest po prostu drożej.